Jesteśmy na miejscu, słuchajcie, to jest nasza baza noclegowa, serio, nie żartuję. 53 funty, słuchajcie, 53 funty, idziemy zobaczyć za jedną noc, za naszą trójkę z psem, idziemy zobaczyć do środka, bardzo dobre opinie. Fajne miejsce, bo jesteśmy tutaj tak trochę przejazdem i mamy zamiar jutro spędzić właśnie tutaj dzień. Teraz pójdziemy, zobaczymy jak wygląda wszystko w środku, pokażę Wam i będziemy ruszać na latarnię. Jesteśmy już w pokojach. Tutaj śmieszna sytuacja, słuchajcie, bo mamy pokój z łazienką, jeden, tak musiałam troszeczkę pomniejszyć. Jeden pokój z łazienką, taki podwójny, oczywiście czajnik, herbatka, wszystko, a tutaj za drzwiami mamy drugi pokój. I ten pokój, słuchajcie, i ten pokój jest taki właśnie, w bardzo podobnym stylu. A historia polega na tym, że ja zarezerwowałam dla 3 osób. My z synem i pies. I tak naprawdę, no jak przyjechaliśmy, tutaj jest łazienka jeszcze do tego pokoju, ona jest na korytarzu, ale ona jest oczywiście zamykana i jest tylko, tak jak widzicie, do pokoju numer 14. I jak się okazało, to pani powiedziała, że mamy w tym momencie dwa pokoje, bo po prostu 2 pokoje tutaj nam przysługują, co jest bardzo miłe, fajne, bo możemy sobie spać osobno. To Wam chcę jeszcze pokazać, bo widzieliście na zewnątrz, tutaj jest bardzo duży parking. No i stąd mamy, słuchajcie, tak naprawdę morze z 15 minut nad morze. Fantastycznie widzieliśmy, byliśmy przed chwilką, bo chcieliśmy zobaczyć, idziemy na zachód słońca do latarni, jak to wygląda. Także taka mała polecajka, można znaleźć fajne miejsce na booking.com. Słuchajcie, jedna noc 53 funty. Serio, nie żartuję. Po prostu ja jestem zachwycona. Zobaczcie, czyściutko, elegancko prezentuje się tutaj wszystko. Jeszcze nie sprawdziłam. Patrzcie, żelazko, suszarkę, kurczę. No naprawdę. Świetnie. Świetnie, naprawdę świetnie. Mam nadzieję, że też noc będziemy mieli tutaj spokojną, bo tutaj pod nami widać, jak są stoliki z pubu. No ale zobaczcie, tutaj pani nam powiedziała, że oni są do 11 otwarci. Ja też się nie spodziewałam, że będzie głośno, bo czytałam review i naprawdę zdecydowaliśmy się wynająć specjalnie tutaj to miejsce. Nie zostawać w innej miejscowości, nie zostawać w Travelodge, który był, słuchajcie, 2 razy droższy tym razem. O, jest nawet Wi-Fi. Świetnie, super. Także za chwileczkę pewnie zobaczymy się już z innego miejsca, bo my chcemy wyruszyć właśnie na zachód słońca. Taką, słuchajcie, ścieżką sobie przyszliśmy, idziemy właśnie w stronę morza. Mam nadzieję, że pokazuje nam około 11 minut, ale do latarni jest oczywiście kawałeczek dalej. Ale słuchajcie, miejscowość, którą wybrałam specjalnie, żeby tutaj zostać, jesteśmy niedaleko West Kirby. Dokładnie Wam tutaj oznaczę wszystkie miejsca. West Kirby to jest ta miejscowość, w której jest, my byliśmy już kilka razy, tam można dojść do tej wyspy, jak jest duży odpływ. No i tym razem postanowiliśmy sobie wybrać troszeczkę inne miejsce na nocleg. Zawsze chciałam tutaj bliżej latarni, zobaczyć jak to wszystko wygląda i powiem Wam szczerze, że jestem miło zaskoczona. Mam nadzieję, że zachód słońca będzie przecudny, bo po to głównie tutaj przyjechałam. Już pomijając oczywiście pracę, ale również chciałam zobaczyć, jak wygląda właśnie tutaj ta część. No i proszę, jesteśmy na plaży. Troszkę tutaj może wieje, ale naprawdę kwestia 15 minut. Zobaczcie, jak przyjemniutko. Tu macie dokładną nazwę miejsca, jeśli chodzi o tą plażę i lokalizację. Uroki tutaj są takie, że to jest bardzo dużo zawsze, widzicie, Norwira Coastal Park i tak naprawdę można sobie iść tą długość bardzo, aż tam tam jest latarnia. Z tyłu za nią właśnie jest nasza wspomniana miejscowość West Kirby, ale tak jak widzicie, można tutaj spokojnie samochodem przyjechać. My już po prostu dzisiaj nie mieliśmy siły jechać dalej samochodem. Znaczy siły. Nie chciało nam się. Zobaczyliśmy, że to jest niedaleko, więc postanowiliśmy po prostu sobie nad morze przyjść. Fajnie, coś innego, słuchajcie, tak naprawdę od Liverpoolu to rzut beretem i możecie sobie
Zobaczcie, jaka jest piękna, wielka plaża, przyjazna psom. O to chodzi, że ta plaża też jest przyjazna psom. Wszystkie ptaki przestraszył. Podoba mi się tutaj, słuchajcie. Tu zobaczcie, ile aut stoi przy samej plaży. Nie wiem, czy nie wygląda na to, żeby to było płatne. Kampery sobie stoją zaparkowane. Może gdzieś tam w środku jest informacja, że trzeba zapłacić. Jak wiecie, to zostawcie informacje dla innych. Na razie ja tam się nie wybieram, żeby iść. Tutaj widzę sauna. No i my, słuchajcie, już mamy na horyzoncie naszą latarnię. Tutaj Wam pokażę, bo cały czas wzdłuż plaży idzie taka ścieżka. I tutaj na rowerach można, na hulajnogach. I ona jest połączona tak naprawdę samym początkiem tutaj tych miejscowości, jak tylko przejedziecie tunelem za tunelem z Liverpool. Słuchajcie, to jednak chyba coś jednak źle mi pokazuje mapa, bo to jest pole golfowe tutaj. Nawet nie wiem, czy jest czynne. No i doszliśmy pod latarnię, słuchajcie. Tutaj pokażę Wam. Tylko muszę trochę wyciszyć męża, bo on się tutaj podnieca kamperami, które tutaj stoją. Że fajnie są przerobione. Słońce, słuchajcie, zachodzi. Ja jestem zachwycona, bo ja lubię taki klimacik, jest cisza i spokój, tak jak widzicie. I powiem Wam szczerze, że jest to nasz kolejna jakaś noc w pubie i nigdy się nie rozczarowaliśmy. Zawsze było przyjemnie, czysto, zadbanie, pachnąco. No dzisiaj to jest w ogóle wyjątkowo jakaś cena szalona. Nie spodziewałam się tego, no ale słuchajcie, jak nie skorzystać. No nic, słuchajcie, ja uciekam do chłopaków, odwracam się, bo w drugą stronę wieje. Latarnia, widzicie, jest jaka jest. Zapewne można tam podejść, są informacje. Może jutro nam się uda tutaj przybiec. Zobaczymy, jak nam się rano będzie chciało, w którą stronę będziemy nasz wtorkowy trening robić. No, a teraz czekamy już tylko na zachód słońca. Do zobaczenia jutro. Ale tu muszelek faktycznie. Już mamy niedaleko, słuchajcie, z powrotem. Niedaleko. 20-25 minut. Ale tutaj właśnie przyszliśmy, bo morze jest coraz bliżej. I zobaczcie, ile muszelek. No można uzbierać tutaj ładną kolekcję muszelkową. Dobranoc. Chcę Wam pokazać, zanim wyjdziemy z plaży. Już wiem, że powiedziałam dobranoc, ale zobaczcie. Tu jest jedno ognisko, a tu są kolejne. Raz, dwa, trzy. Można. No, także fajny pomysł na wieczór. Poniedziałek wieczór. Dzień dobry kolejnego dnia. Słuchajcie, pięknie dzisiaj ma być, bardzo cieplutko na razie. Na razie jest tak rzeźko, 17 czy 18 stopni. Patrzcie, jak to jest wszystko przysypane piachem. Zobaczcie, jest już naprawdę duży odpływ i ta woda jest taka, nie jest może idealna, piękna, ale jest na pewno ładniejsza niż od strony Morza Północnego zdecydowanie. Nie zdejmowałam jeszcze butów, więc nie wiem jak jest, bo myślałam, że będziemy biegać, a tak naprawdę robimy sobie taki marszbieg szybciej, a nawet marsz taki szybszy. No powiem Wam, że jak tylko tutaj temperatura troszeczkę za, myślę, 2 godzinki, to już ten piasek obeschnie i będzie można tutaj się chilloutować. Fajna miejscówka, bo widzę, że jest tak dziko, jest dużo miejsc parkingowych. Najważniejsze można z psami, więc to jest taka mała polecajka moja dla tych, którzy mają pieski. Naprawdę ta część tutaj
Jest naprawdę śliczna, ładna, no i mówię, przyjazna pieskom, przyjazna również kamperom z tego co widzimy, bo dużo kamperów stoi, nawet widzę te same kampery stoją co stały wczoraj wieczorem, więc musieli tutaj nocować. Także to jest też ciekawe. Oczywiście pamiętajcie, jeżeli to będzie taki krótki short, który oglądacie, to zapraszam Was na nasz kanał na YouTubie, bo nie wszyscy wiedzą, jak oglądacie moje shorty, że całe filmiki zazwyczaj są na YouTubie, więc serdecznie Was zapraszam. Teraz nie było możliwości przejścia i muszę iść po takich glonach. O, słuchajcie, jest ciekawie. Jeszcze to może tak całkiem nie odpłynęło. Ale tu jak wiecie, jak ktoś mieszka w Anglii, to oczywiście doskonale wie, że są przypływy i odpływy i one się zdarzają nawet 2 razy w ciągu dnia, co jest oczywiście normalne. Trzeba tylko sobie po prostu sprawdzać, dlatego ta wyspa tam dalej, te wyspy się odsłaniają. No i jest tam również wtedy zawsze pokazane, kiedy jest taki wysoki ten przypływ, a kiedy jest taki ten przypływ troszkę niższy. No dobra, słuchajcie, chyba jednak jest przypływ, bo tej wody jest znowu, jak wieczorem na pewno był przypływ, jak wracaliśmy, bo musieliśmy już iść górą. Ale teraz, słuchajcie, no już zdecydowaliśmy się zdjąć buty i odpuściliśmy. I tak jest fajny spacer. Fajnie się idzie, woda jest naprawdę cudowna. A widzicie te busy? Wczoraj też Wam pokazywałam, że sobie stoją, znaczy jak ktoś ma kamperka, no to fajna miejscóweczka, zdecydowanie jest ładnie. No i za free. To też jest duży plus. Sami się kusimy, żeby sobie nasze auto przerobić na taką właśnie mini kamperkę, jak gdzieś podróżujemy, jedziemy właśnie, to wtedy moglibyśmy się przespać. Ale przyznam się szczerze, jesteśmy zieloni w tym temacie, także jak macie jakieś polecajki, to dajcie znać, co warto się zaopatrzyć. Ale popatrzcie, to są meduzy. O kurde, trzeba uważać, żeby się nie oparzyć, żeby nas nie poparzyła. Wiecie, że ta latarnia jest z 1763 roku i jest podobno jedną z najstarszych latarni ceglanych w Wielkiej Brytanii. Tak wyczytałam. Tutaj od razu Wam powiem tak, tu jest parking, on jest bardzo mały. Przed chwileczką, jak tutaj wjeżdżaliśmy, był jeszcze 2 parkingi. Wszystkie parkingi są darmowe. To jest po prostu jakiś fenomen. Patrzcie, jest otwarta 16 augusta, czyli teraz w sierpniu między 12 a 4. Fajnie, bo na pewno w środku będzie ciekawie, żeby ją zobaczyć. Za darmo jest jakaś kawiarnia, zobaczcie, 5,2,50 za dziecko, no super. Zobaczcie, jakie to jest śmieszne, bo przejechaliśmy kawałek na kolejną plażę, którą na mapie możecie sobie zobaczyć. Zresztą też Wam tutaj oznaczę. No i tutaj morze jest tam daleko. Za to jest piasek. Fajnie, nie ma nikogo. Tutaj są moje wyspy. Zobaczcie. Więc też jest przyjemnie. No nic, chwilkę tutaj sobie posiedzimy. Później może w West Kirby pojedziemy sobie na rybkę albo coś zjemy, bo tam rzeczywiście mamy swoje miejscówki. No, ale śmiesznie to wygląda. Dosłownie tam kilka metrów dalej, no może nie wiem, 2-3 kilometry jest morze i nie da rady posiedzieć, a tutaj Sahara. No dobra, słuchajcie, ja się rozebrałam, posmarowałam i stwierdziłam, że idę tutaj bliżej wody, żeby pies się wykąpał. Ale tak jak widzicie, tej wody tutaj naprawdę nie ma. Czuć pod nogami, że ta woda była tutaj niedawno, bo jeszcze wszystko jest takie mokre, świeże. No i pies już jest szczęśliwy, bo naprawdę ten początek tutaj tej plaży to jest Sahara. Fajnie, przyjemnie, no ale też chcieliśmy troszeczkę tej wody. Nie zostaliśmy tam na miejscu, gdzie mogliśmy, ale małżonek stwierdził, że ten odpływ to nie wiadomo o której godzinie będziemy siedzieć na tych betonach. No to jesteśmy tu gdzieś tam sobie daleko, a my tutaj z Lejduchą idziemy. Tutaj macie, zobaczcie, wyspy,
ale ja nie będę tam dochodziła do tej wyspy, chociaż ona bardzo kusi, ona jest naprawdę cudowna. Naprawdę, ja wam będę polecała tutaj przejście za każdym razem. Po prostu nie ma nikogo. Autentycznie, to jest cisza i spokój, więc to jest coś niesamowitego. Byliśmy tak jak te żurawie tam z tamtej strony, to już jest Liverpool. Także tak naprawdę kilka minut samochodem, bądź jeżeli macie rowery, no to w ogóle ruszajcie sobie rowerami wzdłuż tego wybrzeża, bo jest naprawdę rewelacyjnie i można, mówię, spędzić dzień trochę leżąc na plaży, jak jest oczywiście pogoda, bądź po prostu tak jak ja w tej chwili sobie spacerując. Zobaczcie, pies szczęśliwy, doszliśmy. O to chodziło, żeby ona jeszcze sobie trochę tutaj popluskała się w tej wodzie, bo zapach później takiego psa, który jest tak wykąpany w morzu, słuchajcie, i sierść jest taka milutka, ach, uwielbiam, ale naprawdę jeszcze dodatkowo odkaża skórę, taka słona woda, więc dla mnie może pływać przez cały dzień. Ja jestem happy. Mamy ręczniki, więc ona spokojnie sobie później leży. Nawet jak jesteśmy w hotelu, słuchajcie, to ona też leży na tym ręcznikach, na swoim miejscu. Jak taki krokodyl przyczajony, co? Czeka na patyka, a tutaj niestety patyków nie ma. Ale jest cudnie. Ja się zaraz odwrócę i pokażę wam, jak to pięknie wygląda z drugiej strony. Dobra, słuchajcie, to my sobie wróciłyśmy, tutaj chłopaki poszli zanieść rzeczy jeszcze do auta. Ja już wziąłam pieska na smycz, bo tutaj idziemy w stronę West Kirby. Mam nadzieję, że mi się uda, bo trochę tutaj jest za dużo nowych zapachów dla niej. Powiem wam tak, to jest taka informacja dla osób, które, i to na pewno będzie z tego short, więc jeżeli oglądacie shorta, no to pamiętajcie, że nasz kanał jest również na YouTubie. I to jest taka informacja dla osób, które nie mieszkają w Anglii, a na przykład chciałyby się wybrać do Anglii. I tak, no wiecie, no Londyn, no to ile razy można do Londynu, tak? Edynburg, oczywiście za każdym razem pewnie jak przyjedziecie, to znajdziecie coś ciekawego, interesującego i w ogóle miasto, do którego zawsze warto wracać. No do Londynu też, ale tutaj chodzi o coś innego. Jeżeli macie naprawdę gdzieś blisko siebie lotnisko i macie taki fajny transfer na przykład możecie polecieć do Liverpoolu albo na przykład do Manchesteru, no to cholernie wam polecam. Bierzecie sobie auto z Manchesteru albo z Liverpoolu, z lotniska. Jedziecie sobie, zwiedzacie właśnie na przykład jednego dnia Liverpool, Manchester. No jeżeli jesteście fanami piłki nożnej, no to jak najbardziej. A jeżeli chcecie sobie po prostu tak pozwiedzać bardziej tutaj tą stronę Anglii, wydać mniej pieniędzy niż w Polsce, to zdecydowanie wam polecam. Czyli weźmy taki scenariusz, że lądujecie na lotnisku w Liverpool. Bierzecie sobie samochodzik, jedziecie sobie, zwiedzacie na przykład jeden dzień Liverpool, znajdujecie sobie jakąś bazę noclegową. Polecam wam oczywiście booking.com. Polecam wam znajdować miejsca na nocleg, jeśli chodzi o puby. Wtedy poczujecie taki prawdziwy klimat angielskich noclegów. Ale jeżeli oczywiście wolicie się zatrzymać w hotelach, no to polecam wam dwie sieciówki. Travelodge i Premier Inn. Dlaczego te dwie sieciówki? One są takimi bardzo niskobudżetowymi hotelami. W Premier Inn nie możecie zabierać piesków, a w Travelodge owszem. Nie spodziewajcie się jakichś luksusów, ale macie czajnik, macie łazienkę z toaletą w pokoju. Dla mnie jest naprawdę ok i ceny są również ok, bo możecie znaleźć nocleg nawet za 30 funtów. Parkingi zazwyczaj przy tych hotelach są darmowe, więc to jest taka moja polecajka. No i co? Jeżeli znajdziecie sobie taki nocleg, no to ruszacie sobie tutaj właśnie Liverpool, bach, przerzucacie się na drugą stronę
na drugą stronę mostu i zaczynacie eksplorować właśnie tą część tutaj. Możecie tutaj, mówię, zrobić sobie wypad. Macie kilka fajnych miejscowości tam, gdzie my dzisiaj byliśmy rano. Tam sobie zacznijcie. Możecie tam chwilę sobie pobyć, pospacerować, odpocząć, zobaczyć, później wyruszyć w stronę West Kirby, przejść do tych wysp, następnie ruszyć sobie w drugą stronę. Możecie kawałek przejechać, tak jak widzicie, ja Wam tam teraz pokazuję, to już jest druga strona i tam się zaczyna Walia. No i tam jest też kilka fajnych takich miejscówek, które spokojnie maksymalnie do godziny wokół Liverpool zwiedzicie. Oczywiście. Fantastycznie jest pojechać sobie tak jak my byliśmy, pod Liverpool. Tam jeszcze te miejscowości, gdzie są piękne domy z National Trust, ten dom Tudorów, no i w stylu Tudorów, no po prostu jest fantastyczny. Do tego macie jeszcze wioskę, gdzie jest ten jeden wielki gigant angielski, więc naprawdę jest tutaj co zwiedzać. Jest to fajna baza wypadowa na 2-3 dni, uważam. Oczywiście jak chcielibyście gdzieś tam dalej, no to musicie, no to już inna historia i to już trzeba by było stworzyć scenariusz na taki wypad troszkę dalej. Ale mi głównie chodziło o to, że jeżeli macie na przykład fajne, tanie bilety, a na pewno się zdarzają tanie bilety do Liverpoolu albo do Manchesteru, no to naprawdę tutaj za nieduże pieniądze. Słuchajcie, tutaj zjecie rybę, fish and chips w granicach 10 do 12 funtów. No to nie wiem, czy to jest taka solidna porcja, czy za tyle zjecie. Śniadanie English breakfast zjecie w granicach od 5 do 12 funtów, jeżeli byście byli w jakiejś super ekskluzywnej restauracji. Tutaj ceny w marketach nad morzem są takie same jak wszędzie. Tutaj normalnie ludzie żyją. To nie jest Polska, że wiecie, że nagle za bułkę musicie zapłacić 3 zł, a normalnie kosztuje złoty 50 zł. Tutaj naprawdę przyjeżdżacie nad morze i wydajecie taką samą kasę, jakbyście mieszkali w jakiejkolwiek miejscowości. Także jak macie jakieś pytanka, to oczywiście dawajcie znać, z chęcią Wam podpowiem tutaj, gdzie fajnie się wybrać. Oczywiście pamiętajcie, że troszeczkę inaczej się jeździ po Anglii niż po Polsce, ale z tym też nie ma problemów. Jest bardzo łatwo się przyzwyczaić naprawdę i kwestia tak myślę, przejechania kilku kilometrów i naprawdę już zaczynacie kumać o co chodzi tutaj z tym ruchem, a zdecydowanie tutaj spokojnie się jeździ niż w Polsce. Tak mi się wydaje. Przeszliśmy tutaj, ale już dalej nie idziemy. Cała informacja o tym, że jeszcze właśnie do West Kirby jest 1,5 mili. Nie, nie 1,5 mili. 1,2. Tak, jeszcze kawałek. Zobaczcie, tu jesteśmy, a jeszcze tutaj trzeba było ten kawałek przejść do West Kirby. Także powiem Wam, jest strasznie gorąco. Już pies, tutaj schowaliśmy się na chwilę do cienia. Pies po prostu wypił nam już 2 butelki wody. Więc wiecie o tym, że ja zawsze krytycznie podchodzę do tego, jak ktoś z psem w taki upał. Nie jest niby upał, jest 25-26 stopni, ale ona jak tutaj nie ma tego morza, no to jest niefajnie. Także my sobie z powrotem wracamy, bierzemy auto i sobie na spokojnie pojedziemy w tamtą stronę. A zobaczcie, tu mamy cały właśnie ten, nie wiem czy dobrze powiem, Wirral, ten półwysep. Tak pięknie wygląda. My byliśmy tutaj i tutaj spaliśmy. Welsey, jakoś tak to się też wymawia. Natomiast szliśmy sobie fajnie tutaj do tego, do tej części, a na tą plażę, co nam się najbardziej spodobała i to było właśnie latarnia morska. No i teraz jesteśmy tu, tak? West Kirby macie tutaj i nasz plan jeszcze był dzisiaj taki, że tutaj z tego West Kirby chcieliśmy wypożyczyć sobie rowery i tutaj przyjechać w dół. No ale odpuściliśmy, bo to jednak jakbyśmy zostawali jeszcze jedną noc, to miałoby to sens. Ja mam tą mapkę tak pomniejsze. To naprawdę, i to jest taki plan na kolejny wypad. Tutaj po prostu będziemy mogli sobie tą trasą, to jest właśnie stara trasa kolejowa, przejechać i ona ma tutaj 12 mil. Fajnie, takie 19 km, słuchajcie, rowerami gdzieś tutaj wzdłuż tego wybrzeża pojechać, to jest naprawdę super. Można oczywiście iść pieszo, ale tak, West Kirby numer 1, tu macie małe to jeziorko takie, w którym możecie sobie popływać, jak macie swoje pady. Tam również nie można wypożyczyć, nie można było wypożyczyć. Może coś się zmieniło. Będziemy tam za chwilę, to zobaczymy. Jesteśmy tutaj naprzeciwko tych wysp. Morze Irlandzkie. Przepięknie tutaj. Tutaj macie New Brighton
Tak mi się wydaje, że tak poprawnie to się wymawia. Tutaj macie i Morrisona, i Humble Gains i możecie sobie zrobić zakupy. No i oczywiście tutaj wracacie sobie do Liverpoolu. Daliśmy radę, bo naprawdę zrobiło się strasznie gorąco już jak wracaliśmy to w ogóle, więc przyjechaliśmy sobie, słuchajcie, znalazłam taki pub Irby Mill, tak troszeczkę już dalej od West Kirby, ale właśnie taki klimacik fajny, no i sami widzicie, no fajny parking w cieniu, więc w ogóle bosko. Zobaczymy, co serwują. Mamy jeszcze chwilę czasu, zanim wrócimy, mamy kolejne spotkanie, ale to już po drodze w Manchesterze, więc mamy jeszcze chwilę, żeby tutaj posiedzieć, zobaczyć. Generalnie zobaczymy, jak to wszystko wygląda. Jak będzie coś miłego i fajnego, to Wam polecę, no bo takie miejsca są zawsze ciekawe. Słuchajcie, nie mogę, ale posmakowałam. Jest po prostu rewelacyjna. Rewelacyjna. Wiem, że nie powinnam reklamować piwa. Sajderka. To nie jest sajderek, ale jest pyszne. Ale słuchajcie, jaki klimat w tym pubie. Jest naprawdę super. Tutaj nie chcę Wam... Zaraz, bo tutaj ludzie siedzą, ale tutaj Wam pokażę. Tam z tyłu jest sala. Zobaczcie, jak fajnie też siedzą ludzie, a my sobie pójdziemy w drugą stronę, bo z drugiej strony możemy usiąść tam, gdzie nie ma karpetów, spsać się. Jak jest pięknie. Oczywiście możecie sobie wyjść na zewnątrz, ale młody zdecydowanie chce usiąść w środku, bo jest naprawdę chłodno. No i też na tym nam zależało, żeby było chłodniutko. No jest pięknie, zobaczcie, no jest naprawdę cudnie. Uwielbiam taki klimat pubów i strasznie się jaram, że będzie dobre, że może być dobre. Zobaczcie, czekamy na jedzenie, ale pies odpoczywa. Super, że to są karmelki. Fajnie tutaj jest naprawdę. Tam jest 1780 data, a tu jest 1980 100 lat. Przyszło nasze jedzenie. Ja mam jacket potato z krewetkami. Młody ma oczywiście burgera. Tata ma kolosalną wersję szaszłyka. Sio. I pies, który spał grzecznie, a nagle się obudził. No dobra, słuchajcie, zakończamy. Było pysznie, fantastycznie, bo posiedzieliśmy sobie z dobre 1,5 godziny. Naprawdę fajnie, potrzebowaliśmy takiego ochłodzenia, zwłaszcza pies. To jest dokładnie ta miejscowość, jeśli chodzi o ten pub. Przemiła atmosfera, słuchajcie. No z pieskiem w ogóle rewelacyjny, więc gorąco Wam polecamy. No i co? I my będziemy się już żegnać i do zobaczenia z kolejnego naszego wyjazdu. Dajcie znać, gdzie Wy się wybieracie na wakacje albo gdzie Wy macie jakieś swoje polecajki. Dzięki ślicznie za polubienie, za komentarz, za jakieś miłe słowa. Naprawdę bardzo to jest potrzebne, bo widzę, że jest Was coraz więcej na kanale, ale tak mało aktywnie jeszcze. A oczywiście ten kanał tworzę po to, żeby takie rodziny jak my podróżowały, zwiedzały, ale nie wydawały fortuny. Dzięki wielkie, że byliście. Do zobaczenia. Pa!